Dzień dobry, Mirosław Maziarka. To jest druga część w gospodarstwie Trus Eko Barbary i Mirka Oślizło. Tutaj dowiemy się w drugiej części, jak gospodarstwo produkuje owoce i warzywa, aby były jak najmniej lub zero pozostałości. Jakie doświadczenia już z drugiego roku są związane z zastosowaniem Agroeca Protect, który pomaga właśnie produkować bez pozostałości, oraz jakie inne gatunki, nowe gatunki, które ponownie wracają do uprawy, jak arbuzy, melony i też jagodowe pod osłonami. Mirek, czyli pod osłonami jakie ty masz uprawy? Truskawka i malina. I tutaj malina była posadzona? To jest Edrosadira sadzona bodajże gdzieś koło 10 maja, 15 już dokładnie nie pamiętam. Małe sadzoneczki plug plant i dzisiaj wygląda jak wygląda. Za 2 tygodnie będziemy ją zbierać. Myślę, że we wrześniu fajnie wpisze się w rynek. W polu masz jeszcze jakie gatunki? W polu uprawiam jeszcze malinę polską Delniwę, ale ta plantacja pójdzie do likwidacji. To raczej wykorzystujemy ją jako produkt przetwórczy. Mamy borówkę w uprawie ekologicznej, mamy pół hektara czereśni późnych. Co tam jeszcze mamy? Mamy trochę agrestu, trochę czerwonej porzeczki. Wszystko tak, żeby zapewnić klientom szeroki asortyment. No i arbuz, nowość tego roku. 3 hektary arbuza, pierwsze próby z melonami, pozytywne próby. Wszystko wspaniałe, jak żeśmy zdążyli spróbować. Arbuz, melon można w Polsce z powodzeniem uprawiać. No i bardzo dobrze. Wy z warzyw uprawiasz teraz? Ogórek to jest taki, w pewnym momencie przychodzi na tym rynku zastój. Ogórek jest tym koniem pociągowym. Tutaj jeszcze wiele ludzi robi swoje. Powrót jest do domowych przetworów. No i muszą kwasić, muszą w occie, pikle, wszystko, przeróżne receptury tutaj ludzie stosują, także dużo ludzi kupuje ogórki na własne domowe przetwory. Właśnie, bo dzisiaj jest 14 sierpień i jak wiemy w całej Polsce w zasadzie ogórków nie ma, u Ciebie ciągle zbierasz. Tak, cały czas zbieram teraz już rzadziej, dotychczas zbieraliśmy codziennie wieczorem. Wieczorem oczywiście dlatego, że ranny zbiór jest niewskazany dla ogórka, przenoszą się choroby z rosą co 2 dni i zbieramy w dalszym ciągu i szacuję, że będziemy zbierać jeszcze aż do września. No dzięki Waszemu produktowi. No właśnie, bo tu musimy powiedzieć, że Ty w ubiegłym roku zacząłeś testować Agroece Protect. Tak. I w tym roku chyba już na szerszą skalę. W zeszłym roku Agroece użyłem do walki z antraknozą i... Truskawce, tak? Antraknozą truskawki. No i można powiedzieć, że przyniosło to skutek, tak, że poradziłem sobie z antraknozą. Nie działałem tylko Agroecą Protect, po prostu wpakowałem ją, wtopiłem ją w swój program ochrony pomiędzy zabiegi chemiczne, ale pilnowałem tego, żeby Agroecą robić zabieg po opadach deszczu. Tak. I na odmianie wrażliwej, jaką jest Azja, bardzo najwrażliwszej chyba właśnie na antraknozę, odniosłem efekt pozytywny. W tym roku, muszę się przyznać tu szczerze, troszkę się zagapiłem, nie zdążyłem zrobić, no i dużo truskawki niestety musiało pojechać na przemysł. Czyli zabrakło Agroece Protect, tak? Zabrakło, a rok później, początek sezonu był w miarę fajny, suchy, później przyszły opady. Czyli to jest jedna taka z trudniejszych teraz chorób, nie? Ja myślę, że to jest choroba na następnych lat. To jest choroba, z którą producenci będą się zmagać w następnych latach. Ja to mogę tak powiedzieć przekrojowe. Lata 70., 80., co? Odmiany Duka, Zengana, jaki problem? Szara pleść. Lata 90. wchodzi do kraju Elsanta, tak? Pierwsze owoce deserowe. I co przychodzi z Elsantą? Phytophthora cactorum, skórzasta zglizna. Na Elsancie po prostu tragiczny smak. Owoce kompletnie nie do przejścia. Kto spróbował Elsantę porażoną, miał chyba cofkę do truskawki przez jakiś czas. Ale wchodzą nowe odmiany, tak jakby już mają odporność, wchodzą nowe metody walki i tak obserwuję, że Phytophthora się wycofuje, natomiast co się pojawia? Pojawia się antraknoza. Z roku na rok coraz więcej i myślę, że to jest nasze zagrożenie następnych lat. No, bo szara pleść dzisiaj nie jest już chyba nie jest dla nikogo jakimś wielkim wyzwaniem.
No to fajnie. Czyli tak, truskawki, ale ty w ubiegłym roku jeszcze też wykorzystałeś właśnie do zamgławiania, Tak. bo miałeś problem z mączniakiem. Miałem duży problem z mączniakiem i zamgławiałem w tunelu. Niestety Agroecą Protect, zacząłem za późno, już porażenie poszło. Też trafiłem na odmianę chyba bardzo wrażliwą. Nie wymienię jej tu z nazwy, żeby się nikt nie obraził, ale porażenie już było tak wielkie i w czasie było zaawansowane. Rozpocząłem zabiegi agroecą, ale trudno, po prostu tu jest, ona już nie wyleczy, tak? Zatrzyma porażenie. Już było za daleko wszystko posunięte. Fajnie. W warzywach, no bo w tym roku właśnie ogórki to chyba dzięki Agroecy Protect, Tak. bo co jeszcze oprócz tego stosowałeś? Zacząłem pierwszy zabieg miedziowy. Tak. Tam jakiś preparat miedziowy, chyba Kuproxat to był. Natomiast co się dzieje później? No, zbiory ogórka u nas rozpoczęły się już 28 czerwca, sadząc go 4 czerwca. Sadząc, podkreślam go sadząc, nie siejąc, tylko posadziliśmy rozsadę specjalnie przygotowaną, którą dostarczyła Grupa Mularski, tak jak i wszystkie arbuzy. Czyli tutaj sadzonki kupujesz od mularskich, tak? Tak, I w tak. miarę to... Kupujemy sadzonki, sadzimy na podniesiony zagon z czarnej biorazkładalnej folii. Ten ogórek z kopyta zaczyna po prostu rosnąć i 28 czerwca mamy pierwsze owoce. No i teraz dylemat, co robić? Preparaty miedziowe 7 dni karencji. I co robić? Poświęcić te pierwsze zbiory? Stwierdziliśmy, szukamy innej drogi. Zwróciłem się wtedy do Was o poradę, co w tym przypadku. No i nasza ochrona w tej chwili odbywa się na sukcesywnymi zabiegami Agroeca Protect po deszczu. Po deszczu, tak. Po to jest każdym ważne. deszczu. Teraz się zdarzyło, że ogórek nie widział przez 2 tygodnie ponad, nie widział traktora z opryskiwaczem, Nie było ale był czas, bo nie było potrzeby, ale był czas, że musieliśmy zabieg po 3 dniach Bo ty powtórzyć. stosowałeś Agroecę Protect też i do pomidorów, Tak. i arbuzy to raczej nie, bo one są wytrwałe, nie? Ale arbuzy też mają tam swoje choroby roślin dyniowatych. Natomiast z tych wszystkich dyniowatych są na pewno najodporniejsze. Także odpuściłem sobie, tym bardziej nie chciałem po nich jeździć, bo taki szybki wzrost pędów był, że zdecydowaliśmy się odpuścić. Na pewno widzę po moich eksperymentach w tym roku, że melon będzie wymagał sukcesywnej ochrony, tak jak i ogórek. Tak, bo tutaj mączniak chyba... Tak. Melon będzie rzekomy. połączony, mączniak rzekomy. Wszystkie te po prostu choroby ogórka są chorobami melona. On jest też zbliżony jako roślina. Te liście, jak ktoś Tak. nie za bardzo wie, to nie pozna po prostu. Tak, no to fajnie. To cieszymy się, że ten Agroeca Protect trochę waszym ten program Zero Pozostałości pomaga. No i przede wszystkim tu właśnie w tych malinach Tunel. nie chcemy w tych malinach tunelowych nie chcemy stosować chemii. Wiążemy wielkie nadzieje właśnie z zastosowaniem Agroecy Protect. Przede wszystkim chcemy sprzedawać zdrowe owoce. Powodzenia, wszystkiego najlepszego.